Witajcie, Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Witajcie, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Jeżeli słyszeliście na zaczęciu takiej łubu-dubu, jakby ktoś spadł ze schodów, to wszystko jest ok. Paweł poprawiał mikrofon, a się nie wyciszył. Witamy w komentarzu dnia. Dziś będzie niezwykle ciekawy odcinek, gdyż Rosjanie mają nowy pomysł, chcą być nową Koreą. Chcą być Koreą, tylko chcą być południową, idą trochę w stronę północnej, ale mają pewne rozwiązania i tu mamy podzielone zdania, czy im się to uda, czy nie uda, gdyż chcą stworzyć sobie na myśl południowej Korei czebole. I jeżeli nie wiecie, co to są czebole, to konglomeraty, czyli rozległe grupy firm, które są własnością i są kontrolowane przez rodziny założycielskie. Tak było w Korei Południowej, w Rosji będą to najpewniej oligarchowie i ludzie powiązani z Putinem. No i główne cechy czeboli to wielkość branż, działają w szerokim zakresie sektorów, od elektroniki i motoryzację, po budownictwo i finanse, a nawet spożywki i tak dalej. Są silnie powiązane z rządem, zarządzanie i kierowanie odbywa się za pomocą potomków, założycieli lub jakiegoś najbliższej grupy. Mają potężną siłę ekonomiczną, gdyż wchłaniają całą swoją konkurencję, no i zatrudniają miliony ludzi. No i ostatnio Rosjanie stwierdzili, że fajne to takie i warto by było przetestować u siebie. Prawda, Paweł? Zwłaszcza, że nowe dane o produkcji przemysłowej nie napawają optymizmem. Chciałem powiedzieć, że już mnie plecy nie bolą i że mogę coś powiedzieć. Tak, mówiliśmy sporo na temat ostatnio gospodarki podażowej, które Białousów chce wprowadzić. To się mocno wiąże z nowym właśnie pomysłem, czyli tworzenia narodowo-prywatnych czeboli, bo w odróżnieniu od Korei Południowej tu jest taka mała gwiazdka, że mają być i czebole narodowe zarządzane przez państwo i czebole prywatne zarządzane przez klany oligarchiczne. Tak jest. A więc widzimy pewne podobieństwo do krajów azjatyckich. Tu oczywiście jako wzór Rosjanie w tych swoich opracowaniach i tu poważnych opracowaniach ekonomicznych podają Koreę Południową, pokazując, że rozwój Korei Południowej, tam jest taka teza od razu, nastąpił właśnie dzięki zbudowaniu czeboli. Pomija się pewne inne aspekty, koncentrując się na tym, że koncentracja kapitału, technologii, ludzi umożliwiła zbudowanie przewagi konkurencyjnej, no i też umożliwiła, jeżeli chodzi o ten wiek XX, dosyć duże inwestycje i tam się wskazuje na dwa takie źródła tych inwestycji. Inwestycje rządowe, które były właśnie w te firmy pompowane, jak i również inwestycje prywatne. Bo dzięki temu, że masz taką dużą firmę, no to możesz więcej zainwestować. Ja jeszcze tu wrzucę jedno zdanie, bo nie wszyscy może wiedzą, jakie firmy z południowej Korei to czebole. Więc poznaj swojego czebola. Samsung, LG i myślę, że Hyundai to są takie trzy najpopularniejsze. No i u nas znane są jako producenci motoryzacji, sprzętu AGD, RTV, smartfonów, ale w Korei one zajmowały się wieloma gałęziami gospodarki. Do dzisiaj się zajmują. Z tego co pamiętam, ja kiedyś czytałem o tych czebolach koreańskich, to one odpowiadają za bardzo duży procent PKB całego kraju. Że 3-4 firmy i to jest naprawdę duży wycinek koreańskiej gospodarki. No i co teraz? Rosjanie mówią, tak, chcemy to.
No i Rosjanie tak samo będą mieli. Z tą małą gwiazdką, że jeszcze będą narodowe. No bo pierwszym takim czebolem, który tutaj od razu rzuca się w oczy, no to jest korporacja Rostek, która, tak jak wiesz, zajmuje się różnymi obszarami. Bo często te czebole koreańskie, no to nie jest jedna firma, konsorcjum często firm, tak, gdzie masz firmę matkę, tak, jakieś firmy córki. One czasami są bardziej związane, czasami są luźniej związane. No i podobnie jest w Rosji, a więc takim pierwszym czebolem, z którym mamy już do czynienia, no to jest właśnie Rostek. Tylko to jest czebol oczywiście narodowy. Tak, ja mogę wymienić, jakie Rostek gałęzie przemysłów z tym swoim drzewie sięga. To może nam odcinka nie starczyć. Ale spokojnie, tak, z grubsza. Obrona, bezpieczeństwo to wszyscy wiecie, elektronika, technologia morska, bezpieczeństwo cybernetyczne. W przemyśle lotniczym, cywilnym, w motoryzacji, kolejnictwie, budowie maszyn, hutnictwie, energetyce, w medycynie produkuje sprzęt medyczny i farmaceutyki, technologie biometryczne, usługi medyczne, no i nawet rolnictwo, telekomunikacja i materiały kompozytowe. W skład Rosteku wlicza się ponad 800 spółek, więc jest to już taki czebol, zaczynają, praktycznie mają gotowy. Tak, mają gotowy, tylko że jest ta różnica. Jeżeli chodzi o Rostek, jest to przedsiębiorstwo unitarne i to jest... Jakbyś wyjaśnił dla kogoś, co to jest unitarne? No to jak ktoś kiedyś żył, państwowe z grubsza, które nie posiada właściciela. Okej. Właściciel to jest państwo, przy czym to nie jest spółka Skarbu Państwa, tak jak w Polsce, tylko po prostu tak jak za komunizmu należało to do wszystkich ludzi, czyli do nikogo, czyli do państwa. I tam nie mamy czegoś takiego jak zarząd stricte, nie mamy do końca pojęcia zysku, tylko mamy dyrektora generalnego, który zarządza przedsiębiorcą. I ten dyrektor generalny odpowiada tylko i wyłącznie przed Putinem? Tak, z grubsza. Znaczy przed rządem. W tym wypadku on odpowiada przed Ministerstwem Finansów, no ale też... Ale te odpowiada przed Putinem, więc koniec końców tak. No i dobrze. A więc nie ma akcjonariatu, to też jest bardzo istotne i to jest ta różnica w stosunku do tych czeboli koreańskich, bo tam mamy akcjonariat, jeżeli chodzi o te czebole. Najczęściej ten pakiet często większościowy, a czasami obecnie już nie, posiada rodzina, bo to w Korei Południowej było budowane tak, zresztą w wielu krajach, bo to te czebole i takie korporacje, to nie jest tylko Korea Południowa, takie sytuacje mamy w Japonii, w Chinach również, tak, pomimo tego, że prawda, mamy taki ustrój nie do końca kapitalistyczny, natomiast jeżeli spojrzymy, co robią niektóre firmy, to się okazuje, że wszystko, tak? A czy można wysunąć też tezę, że Azja nadgania Zachód właśnie dzięki tym czebolom? Nie. Że to jest na tyle skuteczny sposób prowadzenia działalności? Nie, to jest jak gdyby naturalny sposób dla tych społeczeństw ze względu na pewną hierarchiczność i klanowość. Okej, w Rosji tworzy się klanowość, można powiedzieć. Tak, tylko że ta rosyjska klanowość została zaburzona troszeczkę przez komunizm i przez te lata. W Azji, że tak powiem, to z systemu tego feudalnego wyrosła ta klanowość, tak? Tylko wcześniej ktoś posiadał, powiedzmy, ziemię i uprawiał tą ziemię. No teraz posiada jedno przedsiębiorstwo, drugie przedsiębiorstwo. Czy coś takiego jak nasza szlachta, tylko że nasza szlachta straciła wartość, a u nich się budowało z pokolenia na pokolenie, tak? Trochę tak, no nie zawsze oczywiście to jest tak, że powiedzmy ta arystokracja tamtejsza
to pochodzi od, nie wiem, X wieku, ale czasami tak bywa. Część osób też doszła po prostu znaczy nie to, że z niczego, no ale doszła dzięki swojej pracy, no i potem już następne na przykład pokolenia to budowały na tym, co zbudowali ojcowie, dziadkowie czy tam przodkowie. Natomiast to, co charakteryzuje chyba wszystkie te firmy, no to dosyć duży nepotyzm. Tak? To pasuje. W Rosji będzie pasować. Więc tutaj bardzo mocno pasuje do tych realiów rosyjskich, bo pamiętajmy, że to społeczeństwo rosyjskie dużo czerpie z tej części przynajmniej kultury wschodu. I jeżeli chodzi o te elementy związane właśnie z hierarchicznością i z nepotyzmem, to dużo tutaj jest właśnie z tym elementem, że zostało zaburzone to przez komunizm, który trochę powywracał to prawo własności, tak? No bo kiedyś miałeś jakichś bojarów, tak? Czy jakąś tą rosyjską magnaterię, no i zabrano im, oni musieli emigrować, tak? Różnie to się potoczyło. Natomiast zwróć uwagę, że teraz obecni oligarchowie, no to wszyscy są takimi, tu się mówi, no, nowymi ruskimi, tak? To nie ma tak, że masz jakąś kontynuację, że od X wieku. Tak, po prostu reset, kto najsilniejszy z najlepszymi układami się dorobił i teraz tworzymy taką nową strukturę. Zakładamy czebole i syn tam oligarchy i później jego wnuk i prawnuk, o ile się to nie wywróci, no to będzie mógł z tego korzystać. To też jest informacja, dlaczego oligarchowie tak siedzą cicho. Nie tylko, że się boją, ale że mają obiecane właśnie coś takiego. Bo to, wiesz, jest perspektywa całkiem przyjemna, nie? No wiesz co, no mają swoje majątki. Te majątki oczywiście, tak jak większość ludzi, przepisują na swoich potomków, no i mają nadzieję, że potomkowie będą kontynuować. Natomiast trochę chyba jest inaczej niż w tych krajach, Azji, nie wiem, Chin, Japonii, Korei Południowej, bo można powiedzieć, że obecni oligarchowie oraz ich potomkowie to jest najbardziej znienawidzona kasta w Rosji. Więc tu już jak gdyby moim zdaniem na samym początku, a jeszcze nie została jak gdyby zbudowana, czyli ci nowi bojarzy tak naprawdę się tworzą, no zobacz, no od lat 90. ile minęło? 30 lat, no, dla człowieka może to być dużo, natomiast jeżeli chodzi o tworzenie takich majątków wielopokoleniowych, no to jest bardzo krótki okres. Jeżeli to jest krótki okres, to wiesz, czego brakuje w stosunku do tych azjatyckich czeboli, wydaje mi się? Umiejętności przekazywania, zarządzania takim wielkim konglomeratem z ojca na syna, czy tam, wiesz, na córkę, bo to jest stosunkowo nowa sytuacja. I tak jak miałeś, nie wiem, w Chinach, w Korei czy Japonii kilka pokoleń i wykształcił się jakiś taki system, że ty jesteś, wiesz, szkolony na mojego następcę i tak dalej, i tak dalej. W Rosji chyba tego nie ma tak wyraźnego i nie ma tego tak opracowanego, nie? Na pewno nie ma, no ale to jak gdyby zostawmy te różnice, one pewnie będą istotne, no bo to może spowodować, że ten majątek, powiedzmy, tego czebola przez to złe zarządzanie no może zostać roztrwoniony, tak łatwiej pewnie niż w tych krajach, które mają tą dłuższą tradycję, tą dłuższą też hierarchiczność. Też wtedy następuje, wiesz, większy szacunek w tej hierarchii, tak? Tak jak, nie wiem, gdzieś mieszkasz w Azji, no to te osoby, które są gdzieś wysoko w tej hierarchii, często to są jakieś właśnie połączenia, czy to z rządem, czy z rodziną królewską, czy jeszcze jakoś inaczej. No często może nie tak, że są super szanowani, no ale przynajmniej oficjalnie no wypada okazywać szacunek. W Rosji czegoś takiego nie ma, tak mamy
no, taki troszeczkę miszmasz osób, które często nieuczciwie też, bo to też jest problemem, bo zauważ, że możemy oczywiście, są różne przypadki, natomiast jeżeli chodzi o te kraje azjatyckie, na przykład Koreę Południową, poza jakimiś wyjątkami, no to większość raczej tych majątków została zdobyta w sposób, nazwijmy to, poprawny i uczciwy. W przypadku Rosji, no tutaj możemy mówić o takim bardzo dynamicznych latach 90., gdzie i przypadek, i masz ten styk biznesu i przestępczości, no i tam te majątki były tworzone. No, daleko nie szukać, obecny prezydent Rosji jest o wiele rzeczy oskarżanych, jeżeli chodzi o tą działalność przestępczą, działalność korupcyjną. Przed prezydenturą. Przed prezydenturą, w trakcie no, też. To też, to się nie zmieniło. To też. Ale tak jak on jak gdyby doszedł do jakiegoś majątku i wiele osób jest oskarżonych, zresztą widzimy nawet te sprawy korupcyjne, bardzo często osoby, które wcześniej były w rządzie rosyjskim, po latach są oskarżani właśnie o korupcję, o różnego rodzaju fałszerstwa i to bardzo często jest na porządku dziennym, o wiele rzadziej, moim zdaniem, niż w Azji, co nie znaczy, że tam korupcja nie występuje, bo też występuje, tak, żebyście jakby rozumieli, tak, natomiast trochę inny, w sumie mamy do czynienia troszeczkę z innym typem korupcji. Dobrze, myślę, że temat będziemy w tym miejscu mogli przekształcić w taki pojedynek myślowy, czy się to uda, czy się nie uda w Rosji wprowadzić. Zapowiedzieliśmy to w porannym cepie. Rozmawialiśmy też chwilę przed. Jest kilkanaście za i kilkanaście przeciw. No i spróbujemy wam to pokazać. Oczywiście ktoś musi grać dobrego, ktoś złego policjanta. Spróbujmy robić to na przemian. I jeżeli chcesz zacząć, ja mogę zacząć. Ja jestem zawsze dobrym policjantem. Mogę powiedzieć, że w mojej opinii jest to proces, znaczy mogą wydarzyć się różne rzeczy i pewne czarne łabędzie, tak, które, no wiesz. Tak, ja wiem. No. Zakładamy, no musimy pewne tezy tutaj zrobić, że ten reżim będzie trwał, nie będzie jakiejś rewolucji, jakichś zmian, które w ogóle przekształcą Rosję jeszcze w jakimś nieznanym kierunku. Ale zakładamy, że reżim trwa, tudzież reżim, który następuje po obecnym reżimie, kontynuuje tą linię obecnego reżimu. I przy tym założeniu, w mojej opinii, ta czebolizacja rosyjskiej gospodarki będzie następować w sposób naturalny. Okej. I co za tym przemawia? Co za tym przemawia? No przemawia obecna sytuacja, czyli gospodarka mieszana, gdzie zwiększa się cały czas rola państwa, zmniejsza się wolność gospodarcza, ale nie mamy jeszcze takiego kierunku, że tego nurtu nacjonalizacji przedsiębiorstw, tak, że wszystko ma być państwowe. On trochę występuje i to też jest pewnym zagrożeniem dla takich czeboli, przynajmniej prywatnych. Natomiast brak kapitału zachodniego, brak konkurencji ze strony zachodnich, no jak i również też często tych krajów południa, powoduje, że w Rosji mamy do czynienia, że konkurencja odbywa się głównie pomiędzy obecnie rosyjskimi przedsiębiorstwami, gdzie duże przedsiębiorstwa zaczynają powoli monopolizować poszczególne gałęzie przemysłu, a te słabsze, które sobie nie dają rady, zostają albo niszczone, albo zostają przejmowane przez te większe podmioty. Czyli mamy taki silny może więcej po prostu. Silny może więcej, no
możecie się przejść do sieci jakiejś handlowej, no i teraz ta sieć handlowa może więcej niż taki mały sklepik, tak? No bo to jest taki, tak, żeby to uzmysłowić. No i tu podobny proces mamy, szczególnie, że mamy do czynienia, zwróć uwagę, z gospodarką, która się kurczy. To znaczy ona oficjalnie się rozwija i Rosja jest czwartą potęgą światową i coś tam. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości tego rynku, bo tak, rynek zewnętrzny zaczyna się zamykać, a rynek wewnętrzny się kurczy. Kurczy się dlatego, że mamy coraz wyższą inflację, coraz mniejsze możliwości Rosjan i przede wszystkim część gospodarki, bo nie cała, koncentruje się na przepalaniu pieniędzy, czyli na produkcji wojskowej, która nie przynosi trwałego wzrostu gospodarczego, tylko po prostu coś zmienia, jeżeli chodzi o sytuację być może geopolityczną, no i jakieś wskaźniki. Natomiast jeżeli ja jestem na rynku cywilnym, produkuję na przykład buty, czy te twoje krzesła i jestem małym producentem, to przy kurczącym się rynku i przy wysokiej inflacji, to naturalnie ja jestem w gorszej pozycji niż przy rynku wschodząc. Okej, czyli twój punkt pierwszy to silny może więcej. Myślę, że to dosyć dobrze wyjaśniłeś. To ja spróbuję kontrargument, że jeżeli jesteś już taki silny i wykańczasz konkurencję, to w pewnym momencie masz brak konkurencji. Brak konkurencji może powodować, co bardzo często ty mówisz, więc wykorzystam twoje słowa przeciwko tobie, niższą jakość. No bo nie musisz się zadowalać tym, to znaczy możesz się zadowolić niższą jakością, ludzie i tak kupią. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój w stylu Korei Południowej, czyli bierzemy sobie za wzór na przykład Samsunga czy LG, to budowałeś te firmy, zaczynałeś od wewnątrz, ale na zewnątrz działałeś i konkurowałeś z całym światem i podwyższałeś tą jakość do momentu, gdy byłeś praktycznie najlepszy na świecie. W Rosji mamy w tym momencie ruskiego czebola, który stwierdził, że świat mu jest niepotrzebny i będzie się skupiał tylko do wewnątrz, do tego, jak sam wspomniałeś, malejącego rynku. Więc jeżeli rynek ci maleje, konkurencyjności nie ma, spada ci jakość, no to nie jest to dobre chyba środowisko do rozwijania i do budowania tego czebola. Niekoniecznie, dlatego że na pewno nie możemy popatrzeć, jeżeli chcielibyśmy popatrzeć, czy Rosja powtórzy sukces Korei Południowej, to w tym aspekcie nie, dlatego że Korea Południowa, tak jak wiele tych krajów azjatyckich, przyciągnęło kapitał, popatrzmy, Chiny, Japonia, przyciągnęło technologię, dając często tanią siłę roboczą, no i wchodząc w nowe technologie wysokomarżowe często. W przypadku Rosji troszeczkę jest inaczej, to znaczy to, że będzie coraz niższa jakość, to właśnie jest twój atut, bo na rynku tym wewnętrznym ty jesteś w stanie, obniżając jakość, zmniejszać koszty, czego konkurencja nie może robić na dużą skalę. Tak? Bo masz jakąś tam, nie wiem, recepturę, no i nagle nie jesteś w stanie, nie wiem, wymienić jakiegoś składnika, tudzież zakupić go taniej, ty masz jak gdyby jako większą siłę. I jedna rzecz, jeżeli chodzi o rynki eksportowe, to Rosja będzie próbowała, znaczy pomijam to, co jest tam zapisane, czyli te rosyjskie czebole, będą próbowały zaistnieć na tych rynkach, na których do tej pory istnieją, tam gdzie mamy do czynienia z produktami bardzo często nieprzetworzonymi. Czyli wyobraźmy sobie taki czebol rolniczy, że ja będę
skupował sobie ziemię, budował coraz większe areały uprawne kosztem tych mniejszych i średnich rolników. A jeżeli chodzi o eksport, no to będę eksportował tam, gdzie do tej pory eksportowałem i tutaj jeżeli do chodzi... krajów przyjaznych tak zwanych, tak? No do krajów przyjaznych, tak, na przykład do Chin, do Indii, tak, do Ameryki Południowej, do Afryki, być może za jakiś czas też do Europy, no bo teoretycznie na spożywkę nie ma. Ogórki są przecież na przykład do Polski sprowadzane, tak, były przynajmniej na wiosnę dosyć może duża, to też bym nie przesadzał, no ale jakaś ilość była sprowadzana, Rosjanie byli z tego bardzo zadowoleni, a więc jeżeli popatrzymy na inny typ czeboli, to możemy sobie wyobrazić te czebole, które na przykład koncentrują się na surowcach, na rolnictwie. Ale że to jeden czebol, czy że osobny czebol na rolnictwie? Myślę, że może dojść do tego, że będzie nawet korzystając, bo co jak gdyby czebol ci daje bardzo często duży kapitał. I to obecnie w Rosji jest przy braku kapitału zagranicznego, to, że ty masz duży kapitał, działa na twoją korzyść, bo ty jako jedyny masz ten kapitał, a powiedzmy firma, która możesz ma... za bezcen wykupić konkurencję wtedy też. Tak, ale nie dostaniesz... I teraz przechodzimy do ważnej rzeczy. No większość firm, głównie jeżeli chodzi o rozwój, bardzo często posiłkuje się kredytami. Tak? No to jak ktoś prowadził firmę, to mniej więcej wie. No i teraz ważne jest, po jakim kursie ty kupujesz pieniądz, tak? Czyli i w jaki sposób się zapożyczasz. Ty jako czebol, ten oligarchiczny, jeszcze powiązany na przykład z rządem, masz dostęp bardzo często do kredytów preferencyjnych. Bo na przykład część twojej działalności jest dla wojska, albo znasz odpowiednią osobę, która umożliwi tak przygotowanie prawa, ustawy, że będziesz korzystał z tego. A firma konkurencyjna będzie musiała to samo robić, ale w droższym pieniądzu, tak? Czyli pożyczając na wyższy procent. No i tu już się buduje olbrzymia przewaga w stosunku do konkurencji. I teraz nie mając, bo w normalnym państwie można by było tak, że firma mogłaby się za granicą, tam pożyczyć, nie, na przykład eksportowała, przykładowo w Polsce, nie, ja robię tam te krzesła, eksportuję je do Włoch, do Niemiec, a pożyczkę to wziąłem w niemieckim banku, tak, nawet nie musiałem iść do tego polskiego i wziąłem ją w euro, bo dostaję w euro, a więc mnie nie interesuje tak naprawdę, jaka jest do końca inflacja w Polsce. No i teraz przełóżmy to na Rosję, no i w Rosji tak nie ma, tak? A więc to, że odcina się, no bo zobacz co mamy, powolny mamy decoupling, jeżeli chodzi o te rynki zachodnie, pozyskanie kapitału teraz, weź sobie jako rosyjska firma, weź sobie na przykład, nie wiem, w brytyjskim banku pożyczkę, czy amerykańskim, no to niemożliwe wręcz, tak? No przyjdziesz, powiesz, dzień dobry, ja tu jestem z Rosji, nazywam się Olek, mam taki startup, chciałem wziąć tutaj u was pożyczkę na rozwój, a oni mówią, z Rosji, okej. No dobrze, to teraz ja mam do ciebie pytanie. Właściwie dwa, bo ogólnie ulgi i kredyty to jest przewaga, no i ta współpraca z zagranicznymi partnerami często na poziomie politycznym, tak? To no by tak, jako czebol idę do Putina i mówię, weź ty tam pogadaj z tym C, bo oni ostatnio nie chcą nam płacić na czas, nie? Albo jadę wręcz na spotkanie do tych Chin, żeby załatwić, żeby mi płacili na czas. Czego jako mała firma, no nie mam takiej możliwości i mam ruletkę obecnie, robię przelew, przejdzie, nie przejdzie, przejdzie, nie przejdzie, tak? Muszę kupić tą żabę z tą monetą w ustach, być może jak ją kilka razy pogłaskam, to przejdzie ten przelew. Dobra, to ja mam dwa pytania w takiej sytuacji. Jeżeli masz kilka tysięcy firm wysyłających te krzesła do tych Włoch i tak dalej, to
ciężej ci się chyba jest wpakować na listę sankcji, bo pamiętajmy, że Rosja działa w trybie sankcyjnym i nie wiadomo kiedy zejdzie, niż 5 czeboli. 5 czeboli to jest dosyć krótka lista i możesz powiedzieć, no ale tych panów to nie obsługujemy i koniec. Czy tu nie jest taka sytuacja, że taka czebolizacja i wiesz, stworzenie 5 konglomeratów, gdzie każdy będzie się zajmował produkcją uzbrojenia i produkcją marchewki jednocześnie, nie będzie powodować, że ten czebol nie wyśle tej marchewki przez te karabiny, nie wiem, do Kazachstanu czy coś, bo te przelewy nie będą szły. I druga sprawa, bo powiedziałeś tak jakby dwie, że te ulgi i kredyty preferencyjne, że powodują, że te wszystkie pozostałe upadną, ale jednocześnie mamy zamknięcie. Zamknięcie to, wiesz, jeżeli jest rynek otwarty, to można wyobrazić sobie jak morza i oceany połączone, że ta woda wpływa, wypływa i tak dalej, a teraz nam się tworzy jezioro, ale te jezioro masz takie, że tylko ci jedna strona to pobiera, a cała reszta w sumie nie. I czy to jezioro nie wyschnie? Czy po prostu rynek nie jest na tyle Dobra, mały? już to nie, tak. Może Wiesz o co mi chodzi. Pierwszą część, bo już z tym jeziorem nic nie zrozumiałem. To zaraz wytłumaczę. Po prostu płytki rynek finansowy, nie? A wszystkie przepływy idą do tych 4-5 podmiotów. To pierwsze. Tu masz rację. Łatwiej będzie nałożyć na 5 firm sankcje niż na 10 000 firm, tak? No bo musisz cały sektor, a tu masz konkretnie. Ale no pamiętajmy, że to nie będzie też na zasadzie tak, jesteś takim roztekiem, no i masz sankcje na siebie, nie? Mówisz, dobra, sankcje są, no to nie mogę kupić, to sorry, to nie kupię, nie? No kombinujesz, nie? Jak to w Rosji, jesteś Rosjaninem, tak, a więc to dla ciebie nie jest nic nowego, nie? Sankcje, jakieś ograniczenia, różnego rodzaju, wiesz, taka mętna woda. A więc tworzysz różnego rodzaju często spółki fasadowe, spółki, które trudno i to często... Które nie należą tak jakby do czebola, to są wypięte. No, tak? Gdzieś są wypięte, gdzieś jest powiązanie, nie? Oczywiście tutaj jest to utrudnione też, no bo ze względu też na biurokrację i na jak gdyby to, że jesteś czebolem, no to masz zwiększoną administrację, biurokrację, to jest trudniejsze. No ale jesteś w stanie sobie wypracować różnego rodzaju fikcyjny, prawdziwy, to nieważne, przepływ i towarów, i pieniędzy. Oczywiście jest tego pewien minus, no bo to się wiąże z większymi kosztami. Natomiast zwróć uwagę, że jeżeli chodzi o sankcje, to w przypadku sankcji jesteśmy na początku tak naprawdę drogi do uszczelniania tych sankcji i zobacz, minęły 3 lata i dopiero kraje zachodnie powiedziały, to można utworzyć taką spółkę gdzieś w Kazachstanie, to może na nią też nałożymy sankcje, żeby nie mogli, bo do tej pory sobie zakładałeś spółkę tam, nie wiem, wysyłałeś do Kazachstanu. Czyli duży będzie miał sztab prawników i swoich ludzi na całym świecie, więc będzie miał taką machinę do omijania, bardziej sprawną. Będzie bardziej sprawny, będzie miał większy kapitał, większe możliwości, natomiast no oczywiście zgoda, tak? I to trochę jest taka walka, jak wiesz, gonienie króliczka, tak? No bo za powiedzmy pół roku nagle stwierdzą, to kryptowalutami oni przelewali no to też pilnujmy, nie? Tu zostały utworzone jakieś gdzieś tam spółki, no to może coś tam wprowadźmy, tak? Tu jak gdyby, wiesz, Rosjanie próbują wyprzedzić i te sankcje, które są, co nie oznacza, że sankcje nie są dla nich bolesne, no bo są bolesne, no bo tak to po prostu byś sprzedał, nie wynajmowałbyś tych prawników, nie tworzyłbyś tych firm. Tu pojawiają się też pewne problemy w przypadku takich czeboli, bo jeżeli średnia to firma robi, to ma często mniejsze transakcje, tak? A tu musisz często przerzucać tony, miliardy sprzętu, tak. A to tak trudniej jest ukryć. Ciężarówkę chipów łatwiej, ale 10 000 ciężarówek, no to już się musisz, wiesz.
nagimnastykować, tak? A więc to ma i zalety, i wady, natomiast wydaje się, że takiemu Czebolowi jednak, jeżeli chodzi o ten system sankcyjny, może być łatwiej. To wszystko też zależy od strony tej zachodniej, na ile będzie wola, na ile tak naprawdę będzie prawdziwa chęć, bo czasami jest tak, że no my chcemy wprowadzić, żeby wprowadzić, ale tam w sumie nie będziemy tego do końca pilnować. A nie jest to tak, że tej małej łódeczce jest łatwiej zawrócić niż temu, wiesz, takiemu Titanicowi na morzu, że to mały to przemaluje sobie ciężarówkę, wiesz, przejedzie przez granicę, a duży to musi cały ten ład korporacyjny, zadzwonić do 4 prawników, coś ustalić z 5 prezydentami na świecie, a leci ten czas i te wydłużanie, wiesz, dostawy się przeciąga, później zapłatność też się przeciąga, że nie jest tak elastyczny na takie zmiany, wiesz, ewentualnie w tej walce sankcyjnej, że ostatecznie on może znajdzie rozwiązanie, ale zajmie mu to dłużej niż takiemu małemu, sprawnemu tam przygranicznemu gościowi? Tak, i to jest jak gdyby tutaj przyznaję zupełnie rację. W przypadku tych dużych szczeboli te procesy dostosowawcze do sankcji, szczególnie jeżeli sankcje okazałyby, żeby były, wiesz, bardziej dynamiczne, czyli wprowadzamy teraz na jakieś firmy, tu miałem pośrednika, skasowali mi tego pośrednika, mi zajmie dłużej czasu, nie wiem, zmiana pośrednika, no bo co, przecież no nie wezmę takiego, bo mogę musisz lepiej sprawdzić, bo chodzi o miliardy, nie o tysiące. No więc... na przykład, tak. No wiadomo, dla każdego te pieniądze są tak samo istotne, no ale te procedury będą na pewno dłuższe i tutaj 100% racja. Natomiast czy to wiesz, może być też tak, że będziemy mieli ten mały biznes, który bardzo szybko się dostosowuje, tak, w przeciągu nawet kilku dni czy tygodni, a będzie to biło w ten średni biznes, czyli te czebole sobie zostaną, natomiast no ci mali, no zawsze będą, tak? Więc raczej bym widział tutaj w ten sposób, że ten proces nie zatrzyma to procesu czebolizacji, natomiast to też zależy, wiesz, jak ten, no bo Korea Południowa nie miała sankcji, więc tutaj w ogóle nie ma co porównywać, tak? A Korea Północna miała sankcje i czebole w Korei Północnej nie powstały. Są przedsiębiorstwa, które są wszystkie państwowe. Ale to masz państwowe, no i zupełnie inny kierunek. Wiesz, tak, ale w zamkniętej właśnie, że jeżeli mówimy o tej czebolizacji, teoretycznie oni chcą być jak Korea Południowa, ale system polityczny jest zamknięcie chcą wykorzystać z północnej. Taki miks zrobić. No tak, tylko że wiesz, w tej północnej teoretycznie masz wszystkie przedsiębiorstwa unitarne, państwowe i tam możesz na targu coś tam sprzedawać, masz ograniczoną jak gdyby tą sferę prywatną. Teoretycznie każdy gdzieś jest zatrudniony, bo nie możesz nie pracować, nieważne co robisz i tak dalej. No więc to myślę, że zły przykład. Rosja nie zmierza w kierunku Korei Północnej pod względem systemu demokratyczno-prawnego, no zarządzania i tego prawnego, raczej zmierza w swój kierunek, czyli gospodarka autarktyczna, no bo tak jak ty powiedziałeś, no jak mi zamkną, ale jeszcze zostaje mi rynek wewnętrzny, na którym ja mam tutaj, wiesz, olbrzymią przewagę rynku wewnętrznego, nikt mi nie zamknie, no chyba, że... No i właśnie. I tutaj też pojawia się pewien problem, który jeszcze nie występuje, a który może wystąpić. To znaczy, jeżeli powstaną jakieś czebole, albo inaczej, występuje, ale jeszcze nie na taką skalę. I moim zdaniem to będzie postępować w dosyć szybkim tempie, to może w którymś momencie dojść do konfrontacji. Czebol na czebol? Tak. Na przykład ja jestem zainteresowany, tak jak masz jedną mafię i drugą mafię. Ja jestem zainteresowany, ty się po prostu chcesz podpiąć pod moją produkcję krzeseł, chcesz robić krzesła, bo uznaj, że jest lepiej. Na tym wyjdziesz niż na marchewce. Tak, bo Czelabińsk jest twoim regionem, a ja wchodzę w tak. No i tu wydaje się, że to jest idealny system dla Rosji z punktu widzenia, że masz tego
rozjemcę. A, naczelnego wodza. Tak, masz tego, tak jak w mafii masz tego, wiesz tam, nie, co tam całujesz pierścień. No w Rosji masz to samo. W tym momencie, jeżeli dochodzi do konfrontacji, to nie będziesz wybijał tego swojego oponenta. Znaczy możesz tam próbować, no ale w którymś momencie tutaj będziesz musiał iść do tego ojca chrzestnego, który rozsądzi was. A co jeżeli w przyszłości ojciec chrzestny będzie zbyt słaby? Że No na razie... albo ten będzie już za stary, albo następny będzie za słaby. Wtedy... No widzisz, no to jest to założenie, które na samym początku zrobiłem, że ten reżim trwa lub następny reżim kontynuuje, co ten reżim robi. No bo żeby stworzyć takie solidne czebole, no to jest kilka dekad, nie? Tak jak właśnie mamy w Korei Południowej, że one były tworzone od lat tam, nie wiem, 50., 60., niektóre wcześniej pewnie zaczęły działać firmy. No i to jest kilka dekad. Pan Putin raczej nie pożyje tyle. Tu dużym zagrożeniem dla tworzenia właśnie takich czeboli, monopolii i no znaczy takim elementem, który musi wystąpić, to stabilizacja. Tak, że masz stabilną politykę wewnętrzną, zagraniczną, nie ma żadnych wstrząsów. Dlatego dałem ten warunek, nie? Nie ma jakichś czarnych łabędzi w stylu Prigorzyn, który idzie na Moskwę, ale tym razem udany i tak dalej, i tak dalej. Nie masz żadnych napięć społecznych, a tego nie wiemy. Tak? Jak będzie wybierany następny przy czebolizacji? Bo rozumiem, te majątki będą, wiesz, no, z pokolenia na pokolenie i tak dalej. Jak będzie się wybierało nowego ojca chrzestnego? Bo to wśród tych władców czeboli? No właśnie i tu jest też następny problem, bo o ile jak miałeś kiedyś cara, no to miałeś i nawet masz na przykład Kima, nie? Znaczy tam nie ma czeboli, no ale tam masz sukcesję taką... Kim za Kimem idzie. Nie? Kim za Kimem, następny Kim. No w przypadku Putina są córki, no tak nie za bardzo, zresztą to córki, no to jak w Rosji córka, to przecież bez sensu. A więc nie ma tutaj takiej tej rodzinnej, że zostanie, czyli trzeba będzie wybrać i wybór tego następnego reżimu, jak to w Rosji, silniejszy zwycięży. Tak jak było to trochę, wiesz, będzie raczej wybór nie tak jak za cara, że następny, tylko tak jak w komunizmie, czyli ten następny sekretarz to był ten, który zgromadzi w tym momencie największą władzę w swoich rękach. No i to jest różnica między Koreą Południową, bo tam normalnie jest demokracja, wybiera się co 4 czy 5 lat prezydenta. Znaczy to różnie, wiesz, w różnych krajach. No, możemy wziąć na przykład Singapur, gdzie masz tylko jedną partię rządzącą, nie? No ale masz zasady. Jasne zasady takie albo demokratyczne, a jak niedemokratyczne, no to też jak gdyby jasne. No bo nawet w tym Singapurze masz jedną partię, no ale wśród członków partii wybiera się tam, wiesz, następne władze. Jest ten proces jak gdyby taki klarowny. No i w przypadku Rosji ten proces nie jest klarowny. No oczywiście bo to jest tak, jakbyś na arenie karmił sobie lwy dookoła i tylko jeden człowiek trzyma ten przycisk, który podnosi te drzwi od klatki. No i jak zabraknie tego człowieka, który trzyma ten przycisk, no to te lwy mogą zacząć skakać sobie do gardeł, nie? I to jest też największe to zagrożenie dla tej czebolizacji, czyli ta stabilność reżimu, no bo tu w Rosji masz jeszcze taki system ani niedemokratyczny, ale też nie taka, wiesz, pełna dyktatura i nie wiem, monarchia, tak? Czy nie wiem, jak to nazwać, tak? Czy nie masz tak Kima, gdzie no w Korei nikt się nie zastanawia, tak? To będzie następcą, tak? Czy w jakimś kraju, tak, który ma taką no w Rosji będzie problem, bo tak, teoretycznie masz demokratyczne wybory w teorii. No ale no właśnie, i tu się, wiesz, pojawia problem, tak? Na przykład, nie wiem, dzisiaj mamy 25 lipca. 5 grudnia 2024
W łazience na Kremlu zdarza się wypadek, ktoś położył w nieodpowiednim miejscu mydło, tak. Bo z Polski miało duże cło, zamienili tak. na inne, a na ono rosyjskie, bardziej śliskie. Tak. Okej, było bardziej śliskie, tak. No i pojawia się problem. Pojawia się problem, bo jeszcze to jest też problem tych wszystkich dyktatorów. Bo co robi dyktator? No wycina te najmocniejsze jednostki wokół siebie i zostawia tych BMW najczęściej, nie? No bo jeżeli teraz... Wierny, mierny, wierny, ale to jest też jeden z punktów, które ja sobie wypisałem, co może świadczyć o słabości tych czeboli, czyli promocja miernych, ale wiernych, nepotyzm w strukturach takich czeboli. No bo jeżeli będziesz chciał przekazać synowi swojego czebola, czy córce, czy wnukowi, no to najlepiej, żeby on miał wyczyszczoną drogę ze wszystkich przeciwników, którzy ewentualnie wrogo mogą ci przejąć coś, na co kradłeś całe życie. No i... No tak, wiesz, znaczy nepotyzm w czebolach będzie rosyjskich szczególnie, no naturalny, tak, no to wiesz, począwszy... Ale to też będzie niepromowanie wybitnych jednostek z zewnątrz. No bo twój syn czy twój kuzyn, to on musi być w Radzie Nadzorczej. To nic, że on w dumę od 13 roku życia i nie za bardzo chciał się uczyć, tylko jeździł sobie jakimiś Ferrari po Francji i teraz wrócił i on będzie zarządzał. A ktoś, wiesz, przeszedł jakąś drogę menadżerską, super szkoły i tak dalej, wybitna jednostka, ale ona się nie dostanie tam, nie? No tak. No ale wiesz, to różnie może być, tak? Bo może być taki, co ten, ale będzie na tyle rozgarnięty, że weźmie sobie do zarządu ileś osób, którzy są rozgarnięci, no i oni będą za niego robić, nie? A więc to różnie może wyglądać w różnych tych czebolach, tak? A więc to będzie też tak, że... Myślę, że Putin będzie musiał dać gwarancję rządzenia takiemu potomkowi. Bo ci sprytniejsi inaczej go wyhuśtają tam jakimiś procedurami prawnymi i jeżeli nie będzie tego, co trzyma ten przycisk, który powie nie, bez względu na to, co wy nie wykombinujecie, to ten syn musi być. To by musiał tak, też znaczy być taka tu jeszcze jest jedno zagrożenie dla tych czeboli. Miałeś bronić, a tu zmieniliśmy się w złego i w złego policjanta. Nie, jest jedno zagrożenie dla tych czeboli. To jak gdyby ten system rosyjski, no i tu by pasowało, żeby w jakiś sposób to ugruntować, bo ty jesteś, tak już stworzyłeś, znaczy może dla czeboli nie, ale dla ciebie, bo może być tak, jesteś szefem tego czebola, nie? Odziedziczyłeś po ojcu i tak dalej. Mieszkasz na parterze na wszelki wypadek, bez okien i pijesz tylko zamkniętą butelkę. Może coś ci się przytrafić i czebol może zostać wrogo przejęty. Po drugie, może być sytuacja, że nagle przychodzi urzędnik i mówi, że tutaj dekretem tam Putina, tam 7, jakby tam się tam nie nazywał, no niestety okazało się, że tutaj błędy podczas prywatyzacji, no i musimy ten majątek przejąć. I ty tracisz cały czebol, to znaczy to nie jest zagrożenie dla czebola, bo on pewnie tak, ale dla ciebie jako właściciela. Tu nie ma, w Rosji nie ma tak silnych praw własności. Majątek nie jest ci dany, tylko jest w dzierżawę, tak jakby zarząd. No niby jest dany, ale może zostać odebrany, tak? No bo mamy różnego rodzaju przecież dosyć już słynne przypadki, że niektórym oligarchom ten majątek dany no został odebrany, tak? Oczywiście decyduje o tym reżim i Kreml, natomiast dla takiej procesu czebolizacji tej własności, no to jest zagrożenie. Przy czym może nie dla samego tworzenia tych czeboli, bo one i tak moim zdaniem będą się tworzyć. Tylko może się okazać, że to nie będzie takie właśnie czebol, czyli przychodzi z syna na syna i tak dalej i 7 pokoleń, bo może się tak, że przechodzi na jakiegoś innego człowieka, który jest w tej rosyjskiej, gęstej, korupcyjnej substancji bardziej sprawny i przejmie twoją firmę.
Okej, wspomniałeś o korupcji, to ja mam do ciebie pytanie. Mała firma może robić przekręty na mniejszą skalę, duża firma może robić Na większą. przekręty na większą. Czy ta czebolizacja nie spowoduje, że możliwości dla tych konglomeratów staną się jeszcze większe, żeby tego tam cara, co na tronie jest, ale już trochę nie domaga, żeby go kantować na każdym kroku? Oczywiście. I to jest siła Czebola. W krótkiej perspektywie, a w długiej może oznaczać zaoranie Czebola albo rozbicie Czebola. Albo... No tak jak mówię, tu będzie raczej właśnie mając, tak, jestem tym, to trochę tak jak jesteś takim królem, czy jakimś monarchą, czy szefem mafii, no musisz przekupić, mieć swoich urzędników najlepiej, mieć swoich ludzi najlepiej wszędzie, w każdej partii, w rządzie i tak dalej. No jeżeli ja jestem Czebolem, tak, mam olbrzymi majątek, to chcę go chronić. No i łatwiej ci jest zbudować sobie siatkę donosicieli. No ale takich powiązań, no jeżeli minister handlu, że tak powiem, to jest mój człowiek, no to on bo mi go wypromowałeś w twoich strukturach. Okay. Bo go wypromowałem i dziwnym trafem, no to widzimy i w ukraińskiej, i w rosyjskiej polityce, on trafia potem do rządu jako tutaj specjalista. Czyli tych sprytnych to ty możesz chcieć nie tyle co usunąć, co wypromować ich do... I wsadzić, tak jest. Okej. Dobrze. Ale wiesz, no to jest trochę wtedy taka gra o tron, bo ci inni, na przykład ten, mają też swoich. No tak. No. A jeszcze może być podwójny. Tak może być podwójny taki. Że temu to donosi, bo jest sprytny i za 2 sroki ciągnie. Tak, no. A potem ich sprzeda, bo powie, że tutaj tak, samemu korupcja. Temu całującemu i mówi tak. Ci 2, a ja to cak. Nie? Tak. No dobrze. I oni okantowali o tyle, nie? Tutaj donoszę tego, nie? No tak to będzie wyglądać, a więc mamy właśnie taką, można powiedzieć, bardziej naturalną dla Rosji strukturę i idzie w bardziej taką naturalną. Troszeczkę zrzucają taki niewygodny garnitur konkurencyjności, demokracji. Też zaszłości tych komunistycznych, bo tam trochę się popsuło za tego komunizmu. Ludziom czy to będzie taka gospodarka szyta na miarę? Tak, takie bajki, że wszystko jest wspólne, tak jakieś, wiesz, bzdury, nie? A i tak nie było, nie? Ale wiesz, ale co niektórzy to uwierzyli, nie? I ten komunizm popsuł, a tu wracamy do tych naturalnych, feudalnych, że tak powiem, stosunków i ta czebolizacja, no dla Rosji, no szczególnie jeżeli założysz, że zobacz, tak, demografia się kurczy, izolacja w taki czy w inny sposób następuje, przypływ kapitału zachodniego nie ma, nowych technologii rozwoju nie ma, zagrożenia też nie ma takiego zewnętrznego. Bo nikt nie chce tak naprawdę rozczłonkować Rosji, chcą tylko, żeby przestali atakować wszystkich dookoła. Tak, ale też nie ma, wiesz, naturalnego takiego, na jakiej zasadzie, już ja to wielokrotnie powtarzam, jak Rosja miałaby się rozpaść? Na jakiej zasadzie? Bo tam nie ma, że tam, nie wiem, 30% to jest jakaś tam mniejszość, czy nawet 10%, nie? Oprócz tam kawałku tego Kaukazu Północnego, no to tak naprawdę nie ma, no i może Tatarstanu, ale to jest w środku, nie ma to jak się za bardzo rozpadać. Mamy takie skupiska, jeszcze Rosja jest na poziomie ekonomicznym może być próba. No może, ale to bardziej już gdzieś kiedyś, jak będzie walka tych czeboli, czebol na czebola, ale to raczej każdy będzie dążył do tego, tak jak kiedyś. Bo to żeby zunifikować, jak w walkach bokserskich, masz kilka tych pasów i chcesz unifikować i później ewentualnie chcesz powiększać swój majątek, ewentualnie może być tak, że chcesz być tym kolejnym carem jako ten największy, że tak powiem, oligarcha, tak? No czyli taki proces trochę, wiesz, no naturalny, jak w historii do tej pory było przez wieki, tak, że ten najmocniejszy możnowładca często przejmował władzę w danym regionie czy kraju. Dobrze. Jest więcej taki system. Oczywiście pytanie jest, wiesz, jak ten system będzie też
że tak powiem, w stosunku do ludzi, tak? No bo to nie będzie tak, że będzie raczej 20, rada, powiedzmy, nie wiem, 14 samurajów i wśród nich oni sobie będą wybierać i tak dalej. Czyli między tymi oligarchami zostanie wybrana dwójka, która pójdzie do wyborów i ewentualnie ludzie będą mieli złudzenie, że to są wybory. Ale ja tak podsumowując chciałbym ciebie zapytać, no bo tu chyba ustaliliśmy z tego za i przeciw, że one powstaną i będą. Ale czy dzięki temu Rosja będzie się rozwijać w stosunku do tego, co miała, nie wiem, w latach 2000, czy bardziej zawijać? Bo to jest pewnie interesujące dla wszystkich widzów. To wszystko zależy tak naprawdę od partnerów zewnętrznych. Bo tu w całej jeszcze układance tych różnego rodzaju czeboli, no musimy pamiętać o tym, że Rosja też jest w jakimś środowisku takim międzynarodowym. No i te czebole będą się tworzyć, natomiast to nie jest tak, że z Rosją nikt nie handluje, tak, że jest zupełna taka izolacja, tylko jest częściowa. Może się okazać, że ci, co pozyskają kapitał, technologię, z zewnątrz mogą zdobyć jeszcze większą przewagę. Że z 14 stworzy się docelowo 5 na przykład. O to ci chodzi? Niekoniecznie, że na przykład, i tutaj ja bym widział rolę Chin, że Chiny na przykład powiedzą, ok, tobie pomagam, tu inwestuję, a tu nie. Aha, i z tych trzech następny car powinien wyjść i... No bo wiesz, jak na przykład dla takiego zewnętrznego kraju najłatwiej będzie wpływać na tą Rosję, no mając swoich ludzi. Swoje czebole, tworząc i pompując konkretnych kandydatów, bo to jest zawsze mniejszy nakład pracy niż pompować cały kraj, a dojście do władzy tego właśnie czebola w stosunku do innego powoduje, że masz kontrolę nad pozostałymi. No na przykład, tak? No zobaczymy, wiesz... To już jest gra o tron już wielowarstwowa. To już będzie taka gra o tron, no bo tutaj widzimy, że sporo oligarchów rosyjskich obecnie, no to nazwijmy wprost, flirtuje z kapitałem chińskim. I mając tą kryszę chińską, mając być może kapitał, być może technologię, być może powiązania, będzie im łatwiej konkurować na rynku wewnętrznym, jak i na rynku zewnętrznym. Tak? A więc tutaj robi się taka, wiesz, układanka wielopoziomowa, tak? No i to jest taka właśnie, no ale to też przy założeniu tym podstawowym, że ta władza jest, następna mniej więcej będzie tak samo działać. No i tu też możemy założyć, że skoro będą to wpływy zewnętrzne, a łatwiej mi sobie wyobrazić, że kapitał chiński, że tak powiem, kupuje swoich ludzi lub robi takie, wiesz, no to my robimy transakcje, to dajemy wam jakąś tam technologię, jakiś ograniczany kapitał, ale wy jesteście bardziej przychylni niż kapitał, powiedzmy, francuski, niemiecki czy amerykański, który będzie się bawił w takie różnego rodzaju... Myślisz, że Amerykanie mogą wspierać jeden czebol, Chińczycy drugi i napędzać ich na siebie? Nie, myślę, że raczej to będzie tak, że będzie wpływ coraz większy chiński, dlatego, bo to jest naturalne. Znaczy Amerykanów to podałem jako przykład. Po prostu dwa kraje, które będą rywalizowały, mogą być Indie na przykład i Chiny, rywalizowały o to, kto będzie rządził. Wbrew pozorom, dużym problemem dla tego kapitału zachodniego jest brak przestrzegania praw człowieka, brak demokracji w Rosji, co stanowi często problem prawny. No bo wiesz, jesteś w zarządzie jakiejś tam korporacji i po prostu twój ład korporacyjny będzie ci zabraniał, nawet jakbyś chciał, inwestować w tej Rosji, bo prawa człowieka, bo nie spłacają kredytów, bo to, bo tamto i tak dalej, niż powiedzmy kapitałowi chińskiemu, gdzie decyzja może być na przykład polityczna, nie? Powiem, no dobra, dajmy im.
Nie? Dobra, to ja jeszcze już w tą wielowątkową układankę wrzucę na koniec surowce. Gospodarka rosyjska w dużej mierze jest napompowana dzięki sprzedaży gazu i ropy. Jak podaliśmy ostatnio w CEP-ie Globalu, chyba 2 tygodnie temu, powoli sięgamy tego piku, jeżeli chodzi o eksport ropy, być może gazu też, być może przechodzimy globalnie transformację energetyczną i za 2-3 dekady te surowce nie będą tak potrzebne, nie mówię, że w ogóle, pewnie będą w jakimś stopniu, ale ten as w talii Rosji jako gospodarka może im wypaść. I wtedy pomimo czebolizacji, to cały kraj będzie się gospodarczo kurczył. Co w takiej sytuacji, bo te czebole, one będą się łokciami chciały rozepchać, ale do tej miski w tej misce będzie coraz mniej pieniędzy. No to trochę tak jak w Polsce, tak? Kiedy gospodarka zaczęła się zwijać, no to te majątki polskich magnatów zaczęły rosnąć. I ja myślę, że w Rosji mamy bardzo podobny schemat, tak? Wraz z tym, jak ta gospodarka jest mniej konkurencyjna, coraz mniejsze dochody będą z tych surowców, no to będziemy coraz więcej widzieć wpływ tych dużych oligarchów czeboli, tak? A co ze społeczeństwem? Całkowita bida wtedy? No bo jeżeli oni mają więcej, to ktoś musi mieć mniej. Czyli rozumiem, Raczej masy tak. zbiednieją jeszcze bardziej i będą szły w kierunku, no nie wiem, państw afrykańskich, Korei Północnej, na takiej zasadzie. I to znowuż, wiesz co, no tego nie wiemy, no bo biedniejące społeczeństwo zawsze jest ten element, no że może w którymś momencie wywołać jakieś zmiany i napięcia społeczne. Te grupy czeboli to mogą być nie takie duże, wiesz. No wiesz, zabierzmy, wiesz, mogą być, ale ja tego nie wiem, tak? No zakładamy tak, że nie ma, wiesz, napięć społecznych, że ci Rosjanie, tak jak do tej pory mówią, aha, no dobra, jest drożej, no trudno. Ale jest praca. Ale dobrze, mogłoby być przynajmniej gorzej. Nie tak? mamy już frontu, więc tak, bo nie ma już wojny, mogłoby być gorzej, tak? I tak jak gdyby, wiesz, coraz gorzej i oni mówią, no ale co ja mogę zrobić? Zawsze ja muszę cierpieć, zawsze w dupę, każdy Rosjanin musi w dupę dostać, taki jest nasz niestety los, podły, tak zawsze było, tak będzie i tak dalej, nie? Czyli pogodzenie się takie. Natomiast wiesz, no może dojść do taki moment jakiś i to jest bardziej pytanie chyba nie do mnie, tylko do jakichś socjologów, gdzie w którymś momencie powiedzą, nie, moment, ja tam muszę się jakoś zbuntować, jakieś napięcia społeczne mogą się pojawić. Ja tego nie wiem. No, trend jest taki, że demografia będzie się kurczyć. 500 000 Rosjan, że tak powiem, tak. Też nie wiemy do końca jaką, bo jeszcze nie bierzemy jednego elementu, jaką Rosja będzie prowadziła politykę tą zagraniczną. No zakładamy, że w którymś momencie, wiesz, nastąpi jednak ten rodzaj, krzywy pokój jakiś, być może sankcje utrzymane, jakaś izolacja cały czas Rosji, próba cały czas budowy i tego mitu, tej potęgi, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, tak, ale w równej mierze no, różne rzeczy mogą się, wiesz, wydarzyć. Nie wiemy też, czy Rosja się na przykład nie wpakuje w jakiś kolejny konflikt, tak, który jeszcze bardziej zrujnuje tą już osłabioną gospodarkę. Dobrze, myślę, że możemy w tym miejscu zakończyć. Drodzy widzowie, dajcie znać jeszcze, jakich punktów nie wzięliśmy pod uwagę, gdyż jak sami widzicie, możliwości jest wiele i staraliśmy się pod różnym kątem wam to naświetlić. Wszystkich, którzy oglądali nas po raz pierwszy, zapraszamy do subskrybowania. Często mamy właśnie takie komentarze. Mamy też informacje praktycznie z całego świata. Z mojej strony wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.